Witam wszystkich początkujących, którzy postanowili się po raz pierwszy w życiu nawet zabrać za mikrokontrolery i wybrali akurat rodzinę mikrokontrolerów AVR. Ja mogę ją generalnie bardzo gorąco polecić wszystkim początkującym z uwagi na kilka rzeczy. Po pierwsze, chyba rzeczywiście najłatwiej zacząć od tych mikrokontrolerów, ponieważ najwięcej w internecie znajdziecie wszędzie przeróżnych informacji dotyczących właśnie tego, jak zaczynać. Ja wiem, tych portali w internecie informacji bywa bardzo dużo, ale z drugiej strony no, nie zawsze można się zorientować do końca, co jest najlepsze, co wybrać na początku, jak to wszystko, że tak powiem, przygotować sobie do pracy. Wiadomo, że na początek potrzeba nam będzie jakichś mikrokontrolerów właśnie AVR. Mogą to być mikrokontrolery Atmega, tu jest podaję przykłady, jakiś Atmega 8, to jest akurat z literką L na końcu, nieistotne, może być bez literki L, z tym, że gdybyście mieli kupować, to zdecydowanie nie polecam Wam kupować, bo to już jest przeżytek i jeśli macie w zapasach, to jak najbardziej wykorzystajcie. Jeśli macie kupować nowy mikrokontroler, to nie Atmega 8, tylko zobaczcie jego nowszy brat Atmega 88, mam nadzieję, że to będzie widoczne i zdecydowanie polecam właśnie ten Atmega 88, dlatego, że go później można wymienić bardzo łatwo na identyczny, jeśli chodzi o, słuchajcie, ilość pinów, mikrokontroler typu z kolei Atmega, spójrzcie, Atmega 328, tak? Lub też Atmega 168, tutaj akurat nie mam pod ręką, ale takie mikrokontrolery są bardzo popularne, łatwo, jeśli chodzi o piny, są zgodne ze sobą i można je łatwo zamieniać, mają za to więcej pamięci, flash, EEPROM i tak dalej. Oczywiście można też stosować większe mikrokontrolery w obudowach 40-pinowych AVR tego typu, jak tu mam akurat Atmega 644, ale to równie dobrze może być Atmega 16, Atmega 32 czy jeszcze inne. Równie dobrze ktoś z Was może już mieć mniejsze mikrokontrolerki, takie jak popularny też bardzo Atetiny 2313, czy też być może dla niektórych egzotyczny, ale też bardzo fajny mikrokontrolerek, może już też stary trochę Atetiny 26, niemniej jednak ma bardzo wbudowane fajnie działające przetworniki ADC. Tak więc jeśli mamy już mikrokontroler, to przydałoby się go w jakiś sposób podłączyć, na czymś umieścić, żeby można było zacząć pierwszą pracę. Rzeczywiście tutaj znajdziecie mnóstwo informacji, mnóstwo, powiedziałbym, ogromny natłok informacji, tak? Bo są i zestawy uruchomieniowe gotowe na rynku, które można zakupić i tam już są włożone te mikrokontrolery, ale one są, powiedzmy, no kosztują zwykle kilkaset złotych, 100, 200, 300, 400 złotych mogą kosztować. Rzeczywiście ich na rynku jest cała masa i ciężko, że tak powiem, zdecydować się na którykolwiek, a tym bardziej, że zaczynamy, no to w głowie się wciąż pałęta pytanie, czy warto inwestować od razu w taki zestaw, jak nie wiem, czy ja w ogóle wystartuję, czy mnie to zainteresuje, czy ja będę dalej z tym działał, czy się nie zniechęcę, czy nie można taniej, ależ oczywiście można taniej zacząć, ale też tutaj uwaga na pewne niektóre portale, czy też, że tak powiedziałbym, blogi, które polecają, że tak powiem, na wariata, bez żadnego przemyślenia, od razu tylko i wyłącznie płytka stykowa, to jest najtańsze, kupcie wszystko o tej płytki stykowej. Rzeczywiście teoretycznie dbają o dobro początkującego, nie podpowiadając tak naprawdę, o co chodzi, jak to sobie skonfigurować, co konkretnie kupić i w efekcie końcowym zdarza się tak, że ktoś, kto początkujący zaczyna to wszystko kupować, to popada w taką spiralę, wiecie, że tak powiem, jak ja to mówię nieraz tuż przed zakupami, jak się idzie kupić, nie wiem, telewizor, lodówkę, pralkę, ktoś idzie kupić czy cokolwiek sobie, nie wiem, aparat fotograficzny, to zwykle przeznaczamy jakąś mniejszą kwotę na to, załóżmy określoną X, idziemy do sklepu, patrzymy, o kurczę, no rzeczywiście tu się okazuje, że jak wydam jeszcze kilka złotych więcej, to będę miał może jedną opcję lepiej, tu może jak wydam jeszcze troszkę, to będę miał lepiej, tu się okazuje, że później nie, wrócę, pójdę do internetu, w internecie się okazuje, że to samo znalazłem, ale o wiele taniej, to w takim razie może sobie pozwolę na ten lepszy
lepszy model, skoro znalazłem go w tańszej cenie i tak dalej. Sami znacie na pewno tą taką spiralę i nakręcanie się przy zakupach. W efekcie końcowym taki początkujący, który zobaczy poradę, rzeczywiście nie patrz na zestawy uruchomieniowe, kupuj od razu płytkę stykową i to będzie wszystko, co Ci potrzebne, leci do tego sklepu, czy do tych sklepów internetowych, nakupuje sobie, że tak powiem, jak miodu, jak miś miodu, przeróżnych elementów, które mu tak naprawdę później się nie przydadzą na, powiedzmy, do wielu rzeczy. Niektóre wręcz odłoży i nigdy z nich nie skorzysta. Dlaczego? Dlatego, że początkujący jeszcze nie wie, co kupić, a z drugiej strony wie, że ma kupić jakieś rezystory na przykład, jakieś płytki stykowe, ale leci do sklepu internetowego, patrzy, a tam się okazuje, że promocja, tak? 300 000 rezystorów i będziesz miał tam je taniej o 5 zł. Albo na przykład, nie wiem, tranzystory czy kondensatory, ale nie ma orientacji jeszcze, a na jakie napięcie, ale jakie kupić, przecież rezystorów jest cały szereg, jest tego mnóstwo. Słuchajcie, jak tu wybrać, żeby rzeczywiście nie przeinwestować? Ja Wam podpowiem, jak to zrobić, żeby nie przeinwestować na ten absolutny początek i żeby jak najtaniej zacząć, i to właśnie się uda Wam z mikrokontrolerami AVR. Pomijam już, że na pewno przydałyby się jakieś książki, tak? Jedną z książek, jeśli chodzi o naukę programowania, podkreślam, naukę programowania, mógłbym polecić książkę naszego wydawnictwa, to jest Mikrokontrolery AVR, język C, podstawy programowania. I słuchajcie, tam jest naprawdę wszystko po kolei opisane, jak zacząć. Niektórzy oczywiście, może nie to, że przeciwnicy tej książki piszą przeważnie gdzieś tam na forach, że w tej książce nie ma w ogóle napisanego, mało jest napisane o AVR-ach. No pewnie, że mało, ja to bardzo jasno mówię. To jest książka, która przede wszystkim uczy programowania. Mikrokontrolery AVR pokazuje przez pryzmat jak najszybszego startu, po to, żeby jak najszybciej coś uruchomić, bo książki do poznania stricte samych mikrokontrolerów są bardzo dobre, na przykład wydawnictwa BTC, książki bodajże Baranowskiego, mikrokontrolery Atmega czy Atetiny w praktyce. Bardzo gorąco polecam również na przykład takie książki i tam jest o samych mikrokontrolerach. Natomiast jak się ktoś chce zacząć uczyć programować i jest naprawdę początkującym, to zdecydowanie polecam naszą książkę niebieską. Ja może tu nie będę jej reklamował, poczytajcie sobie raczej opinie w internecie na temat tej książki, bo ja mógłbym konfabulować. Jestem niechcąco autorem, więc nie powinienem nic mówić na ten temat i rzeczywiście nie będę mówił, do dzisiaj jestem zaskoczony, że tak ciepło została przyjęta ta książka na rynku i że ludzie mi piszą w mailach, że dzięki niej udaje się coś zdziałać. Ale dobrze, wróćmy do tego, co nam będzie potrzebne. Otóż pokazałem już mikrokontrolery. W takim razie kolejnym etapem to będzie na przykład płytka stykowa. Zobaczcie, płytki stykowe są przeróżne. Ja polecałbym Wam na początek niewielkie płytki stykowe, na przykład maksymalnie taką, a minimalnie mniejszą płyteczkę. Zobaczcie, to jest mniej więcej połowa tej dużej płytki, którą pokazuję. Można kupować większe, ale właśnie na ten pierwszy start, jeśli nie jesteś pewien, czy Cię to zainteresuje, jeśli rzeczywiście nie chcesz wydać za dużo pieniędzy, to posłuchaj tej porady, dlatego że te płytki, nawet gdybyś później zechciał kupić sobie zestaw uruchomieniowy, to Ci się naprawdę przydadzą i będą fajne. Niektórzy, od razu właśnie mówię, nakręceni tą spiralą zakupów, przeważnie się rzucą, początkujący i kupią taką płytkę, która składa się, powiedzmy, stykową, która składa się z 3 takich części, tak? I powiedzmy wielka płyta, a potem może jeszcze jedną, albo się przyda, bo jak kupię więcej, to może będzie troszkę taniej. I tu uwaga, bo jest ogromna pułapka. Kupując tą większą płytkę stykową, ona też swoje kosztuje. Kupując przewody połączeniowe do takiej płytki, a polecam zdecydowanie kupić przewody gotowe, zaraz powiem, o co chodzi. W takim pudełeczku, słuchajcie, one są, przeważnie można kupić, tutaj poszukać w internecie i każdy sobie takie przewody spokojnie kupi. To jak się kupi, właśnie mówię, płytkę stykową, tą dużą, przewody stykowe, jak się dokupi tych elementów, przeważnie ktoś mówi, zajdzie do sklepu internetowego, patrzy promocja, 300 000 takich rezystorów, 100 000 takich kondensatorów, to ja Wam polecam jedną rzecz. Włączcie od razu sobie w głowie i na kartce papieru licznik, ile po kolei wydajecie pieniędzy.
Żeby się nie okazało, że po krótkim czasie, kupując na przykład wyświetlacz jeszcze LCD, spójrzcie, taki podstawowy jest sobie wyświetlacz LCD 2x16, ale ktoś idzie do sklepu, sobie myśli, kurczę, a może kupię 4x16, a może kupię 4x40, taki duży, bo ja będę chciał coś dużego robić. I słuchajcie, pieniążki lecą, a później się okazuje, że na zastosowanie tak dużego wyświetlacza przyjdzie może czas, ale za właśnie wtedy, kiedy może już się zniechęcisz i pójdziesz i będziesz potem wyprzedawał te elementy. Zniechęcisz się, jeśli nie będziesz miał dobrego wsparcia i właśnie dobrej podpowiedzi, jak wystartować. I teraz z czym się borykają właśnie początkujący, całkowicie początkujący? Z tym, że na takiej płytce uruchomieniowej chcieliby uruchomić właśnie pierwszy swój mikrokontroler, podłączyć go w tą płytkę, włączyć zasilanie i po raz pierwszy na ekranie komputera zobaczyć, że on w ogóle odpowiada, że się odzywa. No ale to nie wszystko, co nam potrzeba, tak? Bo mamy procesor, powiedzmy, mamy płytkę stykową, tak? Przydałyby się, jak mówiłem, te przewody połączeniowe, na pewno zdecydowanie polecam te gotowe. Może powiem, dlaczego te gotowe, a nie jak tutaj Wam polecą też co niektórzy, ja bym może, no nie będę się tu wyrażał o nich, ale jak ktoś Wam poleca, że słuchajcie, kupcie sobie taką skrętkę, znacie pewnie skrętkę komputerową, to jest taki typowy kabel komputerowy, zobaczcie. Proszę bardzo. I będą Wam podpowiadać, weźcie sobie taką skrętkę, kupcie parę metrów, to starczy Wam jeszcze dla kolegów będziecie mogli obdzielić, jak sobie wyłupiecie z nich te przewody i porobicie przewody połączeniowe. No i rzeczywiście początkujący, że tak powiem, jak to mówię, napalają się na taki kabel. Proszę bardzo, tutaj obciąłem kawałek takiego kabla, przetnę teraz sobie, zobaczcie jak to będzie wyglądało, może tutaj do kamery, rozetnę go, ciach, nożykiem i rzeczywiście okazuje się, że jak go rozłupiemy, to możemy sobie z niego wyjąć takie otóż przewody kolorowe. Teoretycznie każdy powie, to na długo Wam starczy, będziecie mieli dużo za darmo, prawie że wyjdzie, że za darmo, tak? No bo proszę bardzo, takie przewody, teraz wystarczy tylko obrać izolację i będzie pięknie. A ja Wam mówię, nie, jak ktoś Wam coś takiego poleci, od razu odrzućcie to jak przeszczep, naprawdę, bo jak niedobry przeszczep, bo to jest zła porada. Nie dość, że te przewody mają mniejszą średnicę później i w tej płytce nie zawsze dobrze, powiedzmy, siedzą i się stykają, to przeważnie mnie to zgroza nieraz bierze, jak ja widzę, jak niektórzy ludzie, słuchajcie, te przewody połączeniowe, nie wiem, zębami chyba obierają. Ja mam akurat krzywe zęby, więc tutaj mi się nie uda ich obrać. Musiałbym jakieś cążki użyć, ale spójrzcie, jak to wygląda. O tak obrane, tu mi kolega pomógł, który ma proste zęby. I zobaczcie, ale mu tutaj coś z zęba wyszło. Patrzcie, jakie dzyndzle jeszcze tu wiszą. I ludzie potrafią, tak jak sobie przeżycie internet, to później widać takie płytki stykowe, gdzie są użyte właśnie takie przewody. No to spójrzmy szybciutko, spróbuję sobie coś połączyć. Wkładam mikrokontroler. Atmega 8 akurat tu wziąłem w płytkę stykową, bo zobaczcie, trzeba jeszcze wiedzieć, jak taka płytka, może zanim powiem o tym, jak łączyć przewody, jak taka płytka jest zbudowana wewnątrz. O co tu chodzi? Patrzcie, bierzemy płytkę i widzimy takie dziwne otworki. Te otworki niektóre są ze sobą połączone, ale musimy wiedzieć w jaki sposób. Otóż tu na środku jest taka przerwa na tej płytce stykowej zwykle i zobaczcie, i tu są rządki takie, ja bym to powiedział, o tutaj może w kamerze to będzie widać, że pionowe rządki otworków. Każdy ten rządek pionowy otworków jest w środku połączony taką specjalną blaszką. Nie wiem, czy się uda pokazać w kamerze, może zobaczymy, ale pewnie widzicie teraz, spójrzcie. O, takie tam widać blaszki. Może to lepiej będzie widać na takiej płytce, słuchajcie, półprzeźroczystej, którą tu mam w łapkach. O, spójrzcie, tak z boku widać te blaszki. Widzicie? O. Tutaj natomiast są te rządki. O, tutaj widzimy te rządki pinów i zobaczcie, jak one są. Każdy jest połączony tutaj i za pomocą takich właśnie blaszek, które się które się rozszerzają, jak wtykamy tam przewód właśnie, to one się rozszerzają i taka cała podłużna blaszka powoduje, że mamy połączenie właśnie wygodne, nie musimy lutować. O, spójrzcie, tutaj wtykam sobie przewód, o, i już mam połączenie i w tą blaszką właśnie cały rządek jest połączony. Mogę tu sobie jeszcze coś dodatkowo wpiąć. Ale na płytce stykowej zwykle mamy nie tylko te jakby, jak tu widzicie w kamerze, pionowe rządki połączone blaszkami, ale jeszcze są tak zwane szyny zasilania. Spójrzcie. Szyna tutaj jest na zewnątrz czerwonym kolorkiem oznaczona i niebieskim. I tutaj tym razem te rządki są połączone nie pionowo, tylko
poziomo teraz, jak widzimy na ekranie, tak? Czyli cała niebieska ta linia jest połączona ze sobą, cała czerwona również. Tak samo na górze płytki, cała niebieska linia jest połączona i cała czerwona, po to, żeby wygodnie sobie rozprowadzać zasilanie po takiej płytce stykowej, tak? Przy czym, i zobaczcie, tutaj mamy drugą płytkę stykową, tą większą nieco i tak samo widać dwa kolorki i oznaczone te listwy zasilania. Tylko, że uwaga, jest taka pułapka, przez którą ja też kiedyś, powiem szczerze, jak zaczynałem z płytkami stykowymi, to straciłem trochę włosów na głowie, bo się okazało, że, słuchajcie, jest jeden ważny problem. Otóż w takiej małej płytce stykowej to zawsze te listwy zasilające są po całej długości połączone. Natomiast w tej dłuższej płytce okazuje się, że na środku płytki, widzicie, to jest akurat połowa długości tej płytki, że czasami na środku długości tej płytki te listwy zasilające nie są połączone i trzeba sobie zrobić skrosówkę. Ja to za chwilę pokażę. Tak samo to może być z tej strony. Warto od razu skrosować, ewentualnie sobie sprawdzić przedtem, czy to działa, czy jest połączenie, czy nie. Nawet jeśli jest, to ja wolę tą krosówkę włączyć, bo być może ona tam się dobrze nie trzyma, to połączenie. Tylko, że właśnie sprawdzić i tak dalej, co nam będzie jako podstawowa rzecz potrzebna. Ja w zasadzie powiem tak, jeśli ktoś nie posiada żadnego miernika jakiegoś uniwersalnego, to powinien kupić sobie od razu miernik. Nie musi to być taki, powiedzmy, jakiś droższy Metex, bo rzeczywiście na niego trzeba byłoby wydać troszkę pieniędzy i powiedzmy, no, on rzeczywiście podraża nieco taką zabawę. Nie musi to być taki. Naprawdę można kupić, ja tu znalazłem gdzieś w swoim zapleczu taki, zobaczcie, jakiś stary chiński mierniczek, ale zwróciłbym uwagę, jakbym kupował miernik na taką opcję, czy on ma. Zobaczcie, tu jest taki fajny znaczek na nim. Widzicie, oto takie sygnalik, o takie sygnały tutaj. Chodzi o to, że on ma wbudowany tak zwany brzęczyk, dzięki czemu można nim badać, czy są po prostu przejścia pomiędzy kablami, pomiędzy jakimiś przewodami, żebyśmy mogli wyeliminować właśnie sobie po pierwsze szybciutko, czy nie mamy gdzieś na płytce stykowej zwarcia, czy też może coś tam innego się złego nie dzieje. Zobaczcie, wpinam sobie przewody do miernika. I teraz włączę go, tu nastawię sobie na brzęczyk, ten malutki chiński też ma, ale tam mi się bateria skończyła, to pokażę Wam na tym, jak to wygląda. I spójrzcie, w tym momencie jak dwie sondy zewrę, to słyszycie pisk. To jest taki typowy brzęczyk, on bada tak naprawdę, czy mam połączenie. I zobaczcie teraz, jak to wygląda, jak sobie położę tutaj płytkę stykową. I spójrzcie, zbadamy, czy mamy połączenia w tych listwach zasilających. Otóż wpinam się na początek, ja sobie zaostrzyłem, zobaczcie, dosyć mocno te końcówki sondy, prawie są jak igiełki. Dzięki temu mogę się wpiąć i zobaczcie, wpinam się na początek tej tutaj listwy dodatniej i na przykład, nie wiem, jeszcze przed połową płytki wpinam się w drugim miejscu. Jest połączenie? Jest. Wpinam się dalej. Jest połączenie? Jest. Tu jest połowa płytki, wpinam się dalej. O, widzicie, słyszycie? Nie ma połączenia. A zobaczmy, czy po drugiej stronie jest połączenie w tej listwie. Wpinam się tutaj, przed połową płytki jest, a dalej? Jest, zobaczcie, nawet trafiła mi się taka płytka stykowa, w której o dziwo w jednej listwie zasilania, słuchajcie, jest ona połączona na środku, a w drugiej nie. Widzicie? Można potem naprawdę sobie stworzyć jakiś układ i tak dalej, a potem się okaże, że no, ktoś będzie pisał na forum, słuchajcie, wszystko połączyłem dobrze, ale mi nie działa. I będzie długo dochodził, że właśnie na środku te listwy nie są zwarte w środku. Dlatego też warto od razu użyć tych gotowych przewodów, słuchajcie. One są bardzo ładnie przygotowane, mają odpowiednią średnicę, spójrzcie jak one wyglądają, tutaj pokazuję, pensetą trzymam i właśnie na środku taki przewód sobie zapnę po to, abym miał, jeden wezmę, drugi teraz, słuchajcie, o, i w tym momencie dokonuję połączenia tego brakującego na środku listwy zasilania z jednej strony płytki, widzicie, i jeszcze zrobię to od razu zawczasu z drugiej strony, po to, żeby potem gdzieś mnie to nie zaskoczyło, że coś tam się rozłączy i nie będzie mi działało. W związku z tym od razu to środek płytki widać, ponieważ on tu zwykle, ta płytka ma takie z jednej strony wcięcie, z drugiej wybruszenie, ponieważ można łączyć dodatkowe całe takie moduły. Jeszcze jeden przewód połączeniowy, słuchajcie, wpinam w listwę zasilania. O, tak. I spójrzcie, w tym momencie
mam ładnie połączenie całej listy zasilania z jednej i z drugiej strony. Sprawdźmy teraz, czy mam na obu końcach połączoną masę i plus zasilania. W plus zasilania wpinam się tutaj z jednej strony i na końcu jest połączenie masa. Tutaj i na końcu jest. Pięknie. Z drugiej strony początek masa, koniec, jest połączenie, jest. Początek plus, koniec plus, jest połączenie. Proszę bardzo. Tylko teraz do pełni szczęścia powiem Wam tak, bo oczywiście, żeby działać z procesorem, to trzeba koniecznie sobie od razu otworzyć, że tak powiem, notę aplikacyjną mikrokontrolera. I ja sobie szybciutko pozwolę może otworzyć tą notę. Ale może dobra, zanim jeszcze wezmę tą notę, to pokażę Wam, może w międzyczasie tam mi się na komputerze musi coś przeładować, to pokażę Wam, dlaczego tak odradzałem Wam te przewody, słuchajcie, zrobione z kabla skrętkowego. Bo wyobraźcie sobie teraz, że mamy tak porobione przewody i zastąpię nawet już te... wiem, że to trochę potrwa ten poradnik przez to, no ale trudno. Ja pokażę Wam też, jak nie należy robić, bo później po prostu jest masakra. Spójrzcie, to same połączenia zrobię za pomocą tychże przewodów. Tak jak to nieraz widać na zdjęciach, setek zdjęć w internecie, słuchajcie. Proszę bardzo. I tutaj widzicie, co ja wyrabiam teraz. Pewnie Wam też się włosy jeżą na głowie, tak jak mi. Ale tak potrafią ludzie robić, którym ktoś poradził, że słuchaj, używaj tylko płytki stykowej i do tego przewodów połączeniowych zrobionych ze skrętki, bo one będą najtańsze. Już tylko wystarczy, że że te 4 małe przewody, słuchajcie, zamienię na takie dziwolągi i zobaczcie, jak to tragicznie wygląda. Jak się przyjrzycie tutaj w tym miejscu, to zobaczcie, jak łatwo, ponieważ ktoś, kto zębami te przewody, nie wiem, pozęda, pomieli za długo, za krótko, to słuchajcie, jak łatwo o zwarcie. Proszę bardzo. Tutaj, jak się patrzy z góry na taką płytkę, to ciężko to zauważyć, tak? A teraz spójrzcie, co tutaj widać w tym miejscu. Ja specjalnie to pokazuję, bo ileż już takich, słuchajcie, było przypadków na wielu forach internetowych. O, tutaj widzicie, pokazuję pensetą zwarcie. Nawet sprawdźmy sobie. Teraz będzie na zasilaniu zwarcie. Nieprawdopodobnie, tylko... O, widzicie? Wtykam się tutaj w zasilanie. Proszę bardzo. Plus, minus i mam zwarcie. Jak poruszę teraz ten kabelek, odciągnę go, widzicie, to nie ma zwarcia. No i niech mi ktoś powie teraz, że takie przewody są dobre. Oczywiście ktoś inny może powiedzieć, no ale ja biorę ładnie cążki, wyrównuję je i tak dalej. Oczywiście, jeśli ktoś ma na tyle cierpliwości i czasu, żeby wyprodukować sobie takie przewody, które można kupić gotowe, to rzeczywiście gratuluję, życzę powodzenia, to się liczy, ale naprawdę wtedy bądźcie konsekwentni i weźcie obcążki i spróbujcie to super równiutko poobcinać, taką samą długość, ale naprawdę liczcie się z tym, że one mają mniejszą średnicę niż te, no teraz tu Wam nie pokażę, musiałbym wziąć suwmiarkę, ale nie pokażę i proszę zobaczyć, co z tego wyjdzie. Gdybym teraz chciał podłączyć na przykład zasilanie mikrokontrolera, to zobaczcie, jak dalej mogę takiego pająka paskudnie, na razie nieważne do jakich tutaj pinów, ale załóżmy, muszę podłączyć 4 piny zasilania procesora. Bo wszystkie piny zasilania procesora, słuchajcie, trzeba podłączyć. Akurat procesor Atmega ma 4 piny zasilania. VCC i GND oraz AGND i AVCC. I to jest akurat z 2 stron mikrokontrolera. Zaraz sobie nóżki to zajrzymy do noty, która ja tylko pokażę, jak się pięknie rozbudowuje taki mega straszliwy pająk, słuchajcie, wykonany za pomocą takich oto właśnie cudownych przewodów. Jeszcze mi gdzieś tutaj jednego brakuje. No akurat nie mam go pod ręką, słuchajcie, no nieważne. Zobaczcie, co się nam tutaj tworzy. No po prostu masakra. I myślicie, że później działając, sami działacie na swoją szkodę, w ten sposób dokonując połączeń na płytce stykowej. Ja wiem, każdy mówi, ale mi się strasznie śpieszyło, albo pokazując, na przykład na forum nieraz ktoś mówi, słuchaj, pokaż mi zdjęcie tego, co zrobiłeś na płytce stykowej. Jak ktoś mówi, nie mogę pokazać, albo nie pokażę, pokaż w końcu. No dobra, pokazuję. I co się okazuje? No, że takiego potwora pokazuje, tak? To jest naprawdę potwór. I to nie chodzi o krytykę, że to jest brzydko, że ja się naśmiewam teraz z kogoś, kto nie miał pieniążków i zrobił coś takiego. Uważam, że przez takie coś, słuchajcie, jak mi ktoś powie, że ja nie miałem pieniążków i musiałem tak robić, a potem się okazuje, że przez to
pojęcie, że nie miałem pieniążków, tak, spalę sobie procesor, uszkodzę i już będę musiał wydać więcej. Za chwilę sobie uszkodzę być może gdzieś tam USB, bo zrobię zwarcie na zasilaniu, będę podłączał zasilanie z komputera, uszkodzę sobie port USB w komputerze, kolejne pieniążki. I co? Po chwili kto mi udowodni, że nie warto raz kupić za, nie wiem, 14 czy tam 20, nie pamiętam w tej chwili ile kosztują takie przewody połączeniowe, że nie warto było raz wydać i później spokojnie sobie łączyć tak jak trzeba. Tak więc pamiętajcie, odrzucamy to i wyrzucamy na śmietnik tego typu kable. Nie stosujcie tego nigdy w życiu. Wiem, że się powtarzam, ale niestety naprawdę wobec tego, co się dzieje na forach z tymi płytkami stykowymi, to zgroza bierze. Dlatego jeszcze raz spójrzcie od razu, jak się teraz nam płytka pięknie będzie wyglądała. Kolejne połączenia, gdy będziemy dokonywać, czy zasilania, czy podłączenia do jakichś diod LED, czy do wyświetlaczy LCD, również będziemy dokonywali te przewody, jak widzicie, są fajne, bo są, słuchajcie, różnej długości. Od takich krótszych, ale też są krótsze, dłuższe, później mamy jeszcze innej długości, dzięki czemu na tej płytce naprawdę można to w miarę fajnie sobie wszystko przygotowywać. Kolejną rzeczą, którą, słuchajcie, na takiej płytce trzeba przygotować do dalszej pracy, to jest połączenie tych listw zasilających, słuchajcie, z jednej i z drugiej strony. Dlatego, że, jak mówiłem, mikrokontroler, taki Atmega na przykład, bo Atetiny może nie, ma wyprowadzenie zasilania z jednej strony i z drugiej strony. I teraz niektórzy, jak nie połączą tych listw, to robią sobie takie dziwolągi. Słuchajcie, na przykład stąd biorą sobie zasilanie plus i w ten sposób prowadzą tu gdzieś na drugą stronę. Zobaczcie. Nawet mając te ładne przewody połączeniowe. No ale po co robić takie coś? To jest dodatkowy, robi się bajzel na płytce. Dlatego, czy nie można tego zrobić w ten sposób? Spójrzcie, to od razu będzie taka fajna podpowiedź. Wkładam sobie tutaj w szynę zasilania plus przewód i z drugiej strony szynę zasilania plus. Dobieram odpowiedniej długości, żeby mi tu nie wystawał za bardzo z płytki i gdzieś tam nie dyndał sobie przepraszam, na zewnątrz. Wezmę teraz drugi podobnej długości przewód i albo z drugiej strony, na przykład nawet z drugiej strony płytki sobie mogę, proszę bardzo, połączyć teraz szynę masy, żeby mi tam gdzieś się zwarcie jeszcze po drodze nie zrobiło, proszę bardzo. O, i w tym momencie spójrzcie, tu mam połączoną ładnie jedną szynę zasilania z drugą, jeśli chodzi o plus, a tu mam połączoną szynę zasilania masę na jednej stronie i na drugiej. Dzięki czemu teraz, słuchajcie, jak pięknie można podłączyć zasilanie procesora z dwóch stron, znowu krótkimi kabelkami. To się liczy przy pracy z płytką stykową, a nie takie naprawdę robienie bajzlu na płytce. Już mówiłem, że otworzę sobie notę aplikacyjną, mam otwartą i słuchajcie, sprawdzam sobie, że zasilanie VCC, ale może to już Wam pokażę w tej chwili. Więc tak, tu mamy na ekranie właśnie otwartą notę aplikacyjną PDF i zachęcam, żeby zawsze pracować z notą aplikacyjną procesora. Mamy sobie procesor Atmega 8 i proszę bardzo, 7, tu mamy VCC na 7 i GND na 8. Zatem teraz zobaczcie, jak można uprościć piękniej, żeby wszystko ładnie wyglądało na tej płytce stykowej. Liczę sobie, może jak całkowicie początkujący, dla mnie to jest normalne, a każdy początkujący może nie wiedzieć, to od razu podpowiem, bo później mi ludzie zwracają uwagę, że ty to wiesz wszystko i na przykład nie podpowiesz i ja jako początkujący nie miałem pojęcia, że to tak jest. Spójrz. Tutaj widać takie wcięcie na procesorze, widać taki trójkącik nawet, tam jeszcze takie jakby kółeczko widać w lewym dolnym rogu tego procesora. I to jest właśnie, to oznacza, że tutaj mamy pierwszą nóżkę. Nóżkę, którą numeracja leci w ten sposób, że mamy odtąd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i przechodzimy na drugą stronę i z drugiej strony mamy 15, 16, 17 i tak dalej, aż do 28. I to widzimy właśnie w nocie aplikacyjnej, więc teraz już chyba wiesz, że łatwo będzie wyliczyć nóżkę numer 7, którą mamy podłączyć najpierw do VCC. Zatem spójrz, sobie liczę ładnie po kolei. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To jest ta nóżka. Ten rządek pinów muszę włączyć do VCC. Zgadza się? Pamiętasz, jak mówiłem, że może tu pokażę wyraźniej. Tutaj cały ten rządek jest połączony. W związku z tym wpięta jest ten rządek w tą blaszkę pod spodem nóżka mikrokontrolera numer 7. Oczywiście tu mam na ekranie komputera zaznaczone, o tutaj VCC.
A nóżkę numer 8 podepniemy do szyny zasilania do GND, słuchajcie. Już to robię na waszych oczach, staram się. O, przyda się przy okazji wam, widzicie, ja to robię pensetą. Przyda się tak naprawdę dobra penseta do takich prac, ponieważ za pomocą pensety można naprawdę fajnie wkładać. Czasami te blaszki są gdzieś tam już trochę zużyte, gdzieś tam w bok się zagną i czasami ręką, palcem ciężko włożyć, wyginają nam się te przewody, natomiast pensetą można fajnie to wszystko modelować, wyjmować, wkładać, pomagać sobie, więc słuchajcie, do hobby takiego w pensetę dobrą warto się zaopatrzyć, taką, która będzie miała sztywne tutaj na końcu złącza, ale dobrze. W PDF-ie widzimy również, że zasilanie jest również na nóżce 20 i 22. Na 20 mamy AVCC, tak więc liczymy sobie szybciutko. Nóżkę numer 20 to będzie tak. 15, 16, 17, 18, 19, 20. To jest ten rządek. I ma być podłączony ten rządek do VCC. Mogę sobie to troszeczkę tak... ciężko mi to utrzymać, słuchajcie, przy kamerze, ale proszę, dzięki pensecie udało się. Jeszcze raz sobie sprawdzę. 15, 16, 17, 18, 19, 20. A widzicie, pomyliłem się. Wpiąłem niechcąco się w 21. Dlatego teraz poprawię to. Wyjmę sobie pensetą końcówkę trochę. Muszę się wpiąć w nóżkę numer 20. Dobrze teraz będzie? Jeszcze raz. 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Naprawdę zalecam tutaj naprawdę dużą uwagę, bo jak widzicie łatwo o pomyłkę. Ja też się mogę pomylić, tak samo jak ty. A później można sobie niechcąco przepalić procesor. Akurat z zasilanie naprawdę przygotować warto bardzo, bardzo solidnie. Teraz już widzę w nocie aplikacyjnej, że 22 to będzie GND, tu mam jedną nóżkę przerwy, to już mi łatwo sobie, nie będę musiał liczyć od początku nawet do GND, muszę podłączyć sobie tą nóżkę kolejną. Słuchajcie, kolorki kabelków są w zasadzie nieistotne. O, i tu sobie wkładam teraz, o, ciach, widzicie? I proszę bardzo, tu mi się coś przewinęło na ekranie i w bardzo prosty sposób, mam nadzieję, to widać teraz, jest podłączone pięknie zasilanie. Jeszcze można powiedzieć tak, 100 razy warto się upewnić, czy to zasilanie na pewno jest. I teraz zobaczcie, do czego się przydaje znowu brzęczyk, bo naprawdę wiele osób nie docenia roli tego miernika i jak zaczynasz się brać za tą zabawę bez miernika, no to jak mówię, to lepiej może w ogóle nie zaczynać. Ja teraz sobie od razu brzęczykiem sprawdzam, żeby się upewnić, bo kto wie, jaką masz płytkę stykową. Czy ci się trafiła jakaś płytka, może słuchaj, naprawdę trochę niezbyt dobrej jakości, się okaże jeszcze, że w środku te blaszki gdzieś tam nie mają więcej zwarć, dlatego, znaczy nie mają rozwarcia jakieś i tak dalej. Dlatego słuchajcie, wpinam się na przykład gdzieś tutaj w masę, tak? I sprawdzam, czy na nóżce numer 20, ale bezpośrednio na procesorze, brzęczykiem, czy mam masę. Teraz jestem pewien, że masa na pewno dochodzi, tak? Wpinam się w zasilanie, w szynę zasilania teraz i sprawdzam, czy na nóżkę AVCC dochodzi zasilanie. To samo mogę zrobić po drugiej stronie na tych nóżkach, czyli na 7 i GND, proszę bardzo, na 8. Teraz jestem pewien, że procesor, jeśli podepnę zasilanie w te szyny zasilania, będzie miał już wszystko w porządku. I tak naprawdę już niewiele potrzeba do tego, żeby w ogóle zobaczyć w komputerze po raz pierwszy, odczytać nasz procesor za pomocą programatora sprzętowego i jeszcze programu. Dlatego też polecam Wam zdecydowanie naprawdę albo sobie złożyć samemu we własnym zakresie, albo kupić programator gotowy, niedrogi jakiś. Ja polecam, ja zawsze używam, dlatego mogę go śmiało polecić, programator USB ASP. Na swoich stronach internetowych, na blogu, na atnel.pl, czy też w sklepie naszym internetowym, gdzie taki programator można kupić jako gotowe urządzenie już. Ja prezentuję również schemat, w przeciwieństwie do wielu innych producentów, którzy robią z tego tajemnicę, nie pokazują schematu, ciężko później się nieraz z nimi skontaktować. Jak ktoś potrzebuje jakiejś pomocy technicznej, to jest masakra.
naprawdę, tu nie chodzi teraz o reklamę tych programatorów. Ja naprawdę zachęcam Was do zbudowania ich we własnym zakresie. Być może to nie będzie taka wersja mini, słuchajcie. Może nie będzie to wersja buforowana, tak jak tutaj są przygotowane te programatory ładnie z buforowaniem. One są, dzięki czemu mamy dobrze zabezpieczony procesor. Ten programator nasz przy okazji potrafi obsługiwać procesory zasilane 2 różnymi napięciami, czy powiedzmy szerokim zakresem napięć, bo od 5 V do 3,3, a nawet do jeszcze niższych napięć, na przykład 2,8 V czy 2,5 zdaje się, sprawdzałem, i również będzie działał dzięki temu, że jest buforowany. Bardzo prosty, łatwy, lekki, przyjemny. Tu mamy tylko jedną zworkę na nim. Ta zworka służy do włączenia zasilania z USB do docelowego układu, czyli do tego naszego układu. W tym celu warto się zaopatrzyć oczywiście, albo przeważnie dostajemy razem z takim programatorem kabel jeszcze do niego. I tutaj w tych naszych programatorach, słuchajcie, jest kabel, jest wyprowadzenie w standardzie Kanda tak zwanym. Na moim blogu, ja może od razu, słuchajcie, pokażę na blogu, żebyście widzieli od razu online, gdzie sięgać po dodatkowe informacje do tego poradnika, bo odpalę sobie, słuchajcie, mojego bloga. O, tu widzicie przy okazji tajemnicy atnelowych pigułek, skąd się wzięły te kolorki i te pigułki. I teraz słuchajcie, na tego bloga sobie wchodzimy i szybciutko możemy sobie przejść do takiego tutaj działu, tu na dole po prawej stronie, tylko niech się to doładuje troszkę. Mamy coś takiego jak, no oczywiście porady dla początkujących, jaki wybrać język programowania, jaki programator właśnie kupić, czy zrobić płytkę stykową, o driverach do USB ASP. Po prostu fajna baza wiedzy stworzyła się na tym blogu, ale między innymi jest coś takiego w kąciku porad, jak już Wam pokażę. O, ISP Kanda, koniec problemów, ponieważ niesamowicie dużo problemów jest na forach, słuchajcie, ponieważ ludzie naprawdę, tu trzeba mieć jakby w głowie takie coś, że po wpięciu tej wtyczki w gniazdo w programatorze, na jego wyjściu, na wyjściu tej drugiego końca wtyczki mamy jakby trochę lustrzane odbicie i ludzie mają problem z ponumerowaniem i wyprowadzeniem tych pinów ISP do procesora. Ja tutaj to pokazuję, zobaczcie, przygotowałem nawet taki fajny rysunek poglądowy, który może się przydać każdemu, nie tylko temu, kto posiada nasz zestaw uruchomieniowy, nasz programator i tak dalej. Nawet jak sam sobie zrobisz programator i korzystasz ze złącza Kanda, to proszę bardzo, tu masz pięknie pokazane, o co w tym chodzi. Jak sobie spojrzę, tu jest klucz i zobaczcie, klucz jest pokazany tu, gdzie kursorek na ekranie i tutaj również mamy na wtyczce klucz z drugiej strony. Tylko że uwaga, znowu, jak chcecie teraz taki podłączyć programator do procesora, no to jak go podłączyć, tak? Tak się nie da. Trzeba jakoś te sygnały wyprowadzić. No i tu się zaczyna kolejna bonanza początkujących, ponieważ zaczynają teraz, ja już pomijam, że zgroza mnie bierze, jak widzę, znowu przypomnę, już miałem o nich nie mówić, ale jak widzę, że ktoś to próbuje robić w ten sposób. Patrzcie, biorę tego w zębach wyrwanego kabelka, słuchajcie, ze skrętki. Tu niech mi ostrość załapie. Patrzcie, o. I sobie początkujący tak wkłada teoretycznie w jedynkę jeden przewód, w kolejny przewód tam MOS i MISO, odczytuje te przewody. Zobaczcie, żmudnie sobie wkłada MOS i MISO. Specjalnie to zrobię na Waszych oczach, żeby pokazać, do czego są ludzie zdolni i jak sami się nabawiają problemów od tych kabli skrętkowych. Ja naprawdę to jest, dla mnie to jest trochę, no przyznam szczerze, szaleństwo, kupowanie tej skrętki i z niej robienie przewodów do płytki stykowej. Już można oszczędzać, ale to tak jakby, nie wiem, ktoś zamiast chleba chciał jeść piasek, bo będzie taniej, bo piasku jest więcej na plaży na przykład, tak? I teraz zobaczcie, taki piękny interfejs mamy, tak? W cudzysłowie piękny. No i teraz go podłączamy sobie gdzieś tam do procesora, do linii ESP. Ja na razie pomijam, że no, nieprawidłowe linie, nieprawidłowe to miejsca, ale próbuję dokonać tego strasznego pająka, połączenie tutaj gdzieś do procesora. No tak, na przykład. Jeszcze przydałoby się pewnie zasilanie wyprowadzić, więc tacy to już są, powiem, że odważni. Formuła, kurczę, pierwsza. Robią jeszcze tutaj zasilanie. Wyprowadzają na takich przewodach, gdzieś tam podłączają sobie do szyny masy i tam gdzieś jeszcze plus zasilania do szyny do plusa. Zobaczcie, mega monster, potwór, coś strasznego. I teraz gdzieś tam ktoś sobie coś układa, ja już pomijam, że wiecie, możecie te zwarcia sobie nimi porobić, to za jakiś czas, o, ktoś mówi, wiecie co, no nie działa mi, ale Boże, wypadł mi ten kabelek, muszę go od nowa podłączyć, a teraz który był który, znowu nie mam o kurczę, drugi mi wypadł, Boże, kochany ludzie,
wiózł tymi kablami, bo teraz je już rzucam gdzieś tam w kąt, nie ma ich, koniec. Nie róbcie tego. Słuchajcie, w sklepach można znaleźć takie, niektórzy robią gotowe płytki, przejściówki, gdzie ludzie sobie na przykład na goldpinach nawet to jest porobione, że takich 6 pinów gotowych i na przykład niektórzy sobie wpinają żmudnie, ja tu odłamię może nawet 6 pinów, tak, bo załóżmy, że to będzie takie połączenie, biorę sobie goldpiny, 6 mi się odłamało, akurat 5, no nieważne, słuchajcie. I niektórzy te połączenia ISP robią tak, załóżmy, że tu mają jakąś przejściówkę teraz, tak, którą sobie zrobili, własnoręczną i tak próbują podłączać. No i teraz nawet chcąc, już nie używając tych kabelków skrętkowych, żeby nie było, no to zaczyna się kombinacja, słuchajcie. MOSI, MISO i SP zaczynają ludzie doprowadzać sobie gdzieś tutaj stąd takim przewodzikiem, tutaj, jeden przewód. Drugi przewód tam od kolejnej linii ISP, MOSI, MISO, prawda? Ja specjalnie to pokazuję, trochę mi to czasu zajmie, ale naprawdę pokażę te rzeczy, których odradzam robić. Naprawdę odradzam robić takich połączeń. O, i teraz spójrzcie tutaj, jak to wygląda. Załóżmy, że ktoś ma taką płytkę właśnie. Po co wyprowadzać takie rzeczy? To jakieś przejściówki robić, do kolejnej przejściówki. Tam przejściówka do przejściówki, przejściówka przejściówką pogania. Naprawdę, po co? Pokażę Wam super prosty sposób i tani sposób, jak można sobie niesamowicie wygodnie podłączać takie złącze Kanda do płytki stykowej. Otóż, co nam będzie potrzebne? Spójrzcie, jeszcze Wam to pokażę na rysunkach. Potrzebne nam będzie takie gniazdko 10-pinowe, tyle tylko, że słuchajcie, widzicie tutaj z wyprowadzeniami zagiętymi pod kątem po prostu, tak? O, takie gniazdo, to jest też ta standard Kanda. Jak widzicie, mogę w nie wpiąć spokojnie wtyczkę, kluczem tutaj do góry, co oznacza, że tutaj widać nawet taki trójkącik. Tu mam nóżkę w związku z tym numer 1 i tu mam oczywiście, tak jak widzicie na rysunku na ekranie, MOSI, MISO, SCK. Jak to teraz, oczywiście pytanie, przypiąć do płytki? No nadal nie możemy się wpiąć, bo byśmy, słuchajcie, przecież jak w te rządki się włączymy, no to zewrzemy ze sobą te linie. Jak tutaj przejść dalej? Otóż polecam albo teraz sobie wziąć zwykłe przewody i na końcach na przykład, nawet można, słuchajcie, takie pojedyncze goldpiny sobie wziąć. Tu pokażę, może pomiędzy paznokciami będzie widać takie pojedyncze goldpiny i z jednej strony sobie na przykład przylutować przewodzik, ja już tu się posłużę, może akurat nie mam innego takiego luźnego, ale przewodem połączeniowym giętkim, przylutować sobie tutaj do takiej końcóweczki, proszę bardzo, taki przewód, do takiego pojedynczego goldpina, łamiemy je na pojedyncze, nakładamy koszulkę termokurczliwą i tworzymy. Ja już sobie nawet kupiłem taki gdzieś gotowy kabelek, który, słuchajcie, ma piękne wyprowadzenia męskie, widzicie, pojedyncze. Ładnie sobie kolorkami dobrałem, że umiem w takim kabelku, zobaczcie to jeszcze na rysunku. Pięknie mam masa, zasilanie, czarny i biały kolor, później szary w środku to jest RST i po kolei tutaj mam SCK, MISO i MOSI, jeśli chodzi o te kolorki. Na rysunku wygląda to w ten sposób. I teraz słuchajcie, z drugiej strony zaopatrzyłem sobie ten kabelek w takie końcóweczki, które można tutaj po prostu, żeby Wam pokazać łatwiej w uproszczeniu, jak się tworzy taką przejściówkę. Otóż zobaczcie. Jak widzicie na rysunku na komputerze, pierwsza nóżka, tu gdzie jest ten trójkącik widoczny, to jest sygnał MOSI. MOSI to jest ten zielony. Zobaczcie, co ja robię. Wpinam go w tą nóżkę. MISO, czyli u mnie ten niebieski kabelek, to jest na przeciwległym końcu tego pierwszego rzędu, więc wpinam sobie MISO. Zaraz przy MISO mamy SCK. U mnie SCK to jest fioletowy, wpinam go tutaj, proszę bardzo. Reset mam na środku, jak widać na komputerze, wpinam go na środku. W drugim rzędzie mamy zasilanie, przy czym uwaga, niektórzy jak widzą, że na schemacie jest gdzieś tam w programatorze, że tam jest masa podłączona do kilku pinów, to próbują kilka tych wyprowadzeń masy łączyć do płytki stykowej. Nie trzeba, słuchajcie, tej masy łączyć w ten sposób, że kilka kabelków wyprowadzić. Wystarczy jeden kabelek masy. I teraz tak, do dwójki
a dwójka będzie tutaj pod spodem tej jedynki, gdzie mamy ten trójkącik. Podłączam zasilanie, czyli biały kabelek. To będzie mi wyprowadzone zasilanie będę miał z programatora USB ASP. I teraz na drugim końcu mam GND, na ostatnim pinie na pewno mam GND. I zobaczcie, ile mi to zajęło. Nawet przed kamerą, chociaż mi się trochę ręce trzęsą i tak dalej. No 5 sekund i zobaczcie, co mam zrobiony. Piękny konwerter, o, w postaci takiego kabelka, widzicie teraz, na płytkę stykową, gdzie mogę sobie w dowolne miejsce wtykać i to od razu bezpośrednio przy procesorze, zaraz zobaczycie jak. I mam przejściówkę ze złącza Kanda na płytkę stykową. Tanio, naprawdę można to wykonać we własnym zakresie. Tu oczywiście można, gdy mamy takie końcówki, zalać to klejem na gorąco na przykład, owinąć jakąś koszulką termokurczliwą większą i zgrzać, żeby to nie spadało. I teraz zobaczcie, jak wygląda podłączenie na płytce stykowej sygnałów MOSI, MISO i SCK. Może to wezmę do góry, żeby pokazać lepiej przy kamerze. Ja już załóżmy, że pamiętam nóżki, które są, więc podłączam. To jest tak naprawdę trzecia od tej strony i włączam tutaj MOSI do kamery, żeby to było lepiej widoczne, MISO, SCK. Słuchajcie, RST to jest tutaj nóżka numer 1 układu scalonego tego procesora i pozostają nam dwa piny na zasilanie. Zobaczcie, jaka wygoda. Czarny mi się też nie pomyli, ładnie wpinam sobie w szynę zasilania tutaj w niebieską i w czerwony wpinam plus, proszę bardzo. No powiedzcie mi teraz, czy to nie jest prostsze, zamiast, patrzcie, nie musiałem nawet dodatkowych robić połączeń przewodami. Uwierzcie mi, że pomimo, że one tak troszeczkę się ruszają, to ja zastosowałem tutaj te takie goldpiny, one są dosyć szerokie i sztywno siedzą w tych blaszkach wewnątrz, więc nawet jak się troszkę ruszają, to słuchajcie, dobrze są przytwierdzone i tak naprawdę uwaga, jeśli jesteś początkującym całkowitym, to jest minimalne podłączenie, które wystarczy do tego, żeby sprawdzić, czy Twój kontroler żyje, czy się odzywa, czy zobaczymy go w ogóle w programie, w komputerze za pomocą programatora sprzętowego i tak dalej. Dlatego też, słuchajcie, położę sobie tutaj programator. Oczywiście ktoś może powiedzieć do mnie teraz, szczególnie tacy niektórzy ludzie, którzy lubią mi tam gdzieś tam mailami szpilki wkuwać, proszę bardzo, on tu, Kardaś, pisze poradniki na swoim blogu również o prawidłowej filtracji zasilania, o tym, jak to trzeba dawać kondensatory 100 nanofaradów, jak to trzeba podciągać nawet pin reset rezystorem 10 kg do VCC, a tymczasem tutaj poleca, żeby tego nie robić? Tak. Słuchajcie, nie polecam, żeby tego nigdy nie robić, ale taki najprostszy układ jak budujecie, chcecie zobaczyć, czy działa, to uwierzcie mi, że to zadziała. Sprawdzimy to na żywym organizmie. W tym celu biorę sobie słuchajcie, kabelek USB już mam wyprowadzony tu z komputera, zaraz podepnę programator, rozłączę na chwilę zworkę zasilania, żeby jeszcze nie było doprowadzone, bo się upewnię ostatecznie za chwilę miernikiem, czy na pewno jest wszystko w porządku i przede wszystkim włączam programator. Zobaczcie, zadziałał programator, zapaliło się niebieskie światełko, tak? Ale zasilanie jeszcze, ponieważ mi tutaj nie pali się ta dioda zielona w programatorze, tu jest taka zielona dioda, słuchajcie, w tym miejscu, to znaczy, że ta zworka jest niezwarta i zasilanie jeszcze nie jest doprowadzone do procesora. Zanim je doprowadzę, to patrzcie, ile ja razy potrafię po sobie sprawdzać. Biorę miernik, włączam, tu już go nie będę przed kamerą stawiał i najpierw zobaczę jeszcze raz, czy nie mam gdzieś zwarcia przede wszystkim na zasilaniu. Dotykam plusa i minusa, nie mam brzęczyka, brzęczyk się nie włącza, czyli wszystko jest w porządku, słuchajcie, nie mam zwarcia, to jest najważniejsze. Co mogę jeszcze zrobić takim miernikiem i brzęczykiem? Może wyłączę jednak na chwilę zasilanie, bo niektórzy ludzie potem zaczynają sobie mierzyć napięcia, dziwne rzeczy robić. Otóż słuchajcie, ktoś mówi, słuchaj, przedzwoń i sprawdź wszystkie połączenia pomiędzy procesorem a programatorem, jak Ci nie działa, tak? No i ludzie zaczynają kombinować. Chodzi o to, że tak, dotykam sobie do nóżki na przykład MOSI, to nie sprawdzam tego, nie wtykam gdzieś tego miernika tutaj w ten kabel. Po co? Od razu dotykam do nóżki procesora, na której jest sygnał MOSI i w programatorze do pinu MOSI. Widzicie to? Mam nadzieję, że będzie widoczne w kamerze. Dotykam i mam brzęczyk, czyli wiem, że na pewno połączenie MOSI z programatora przez cały ten kabel tutaj i tak dalej dochodzi do procesora. No więc kolejno MISO, jest po drugiej stronie, widzicie, jest połączenie, jest SCK kolejne. Reset to jest pierwsza nóżka procesora, na środku tutaj jest. Zasilanie, sprawdźmy, czy jest masa, mogę dotknąć nawet do obudowy tutaj, bo też jest masa. I plus, czy jest doprowadzony
Do obydwu pinów w zasadzie powinienem to sprawdzać na pinach procesora bezpośrednio, czy zasilanie jest doprowadzone. To będę miał pin numer 2 na wtyczce, tam od spodu, tu może troszkę ciężko, ale jest, mogę dotknąć. I z tej strony również mam, jak widzicie, zasilanie doprowadzone. W ten sposób sprawdzajcie sobie przed uruchomieniem. Gwarantuję Wam, każdemu gwarantuję swoją głową, że jeśli przed podłączeniem tego procesora w taki sposób weźmiecie miernik z błęczykiem, tak przygotujecie sobie płytkę stykową, ale pamiętajcie, no na tej krótkiej płytce stykowej nie musicie robić tutaj, bo niektórzy potem widzę robią tutaj te zworki, tutaj całe szyny zasilania działają. Jeśli w ten sposób podłączycie, to nie ma prawa Wam nie zadziałać programator, jeśli będą oczywiście odpowiednio sterowniki zainstalowane i tak dalej, i musi procesor się pojawić w programie. W tym celu na komputerze, słuchajcie, w takim razie odpalam sobie, może zamknę niepotrzebne aplikacje, odpalam sobie program MKAVR Calculator i najpierw Wam pokażę jedną rzecz. Spójrzcie, w tej chwili nie mam po pierwsze podłączonego w ogóle programatora. I co się stanie? Klikam sprawdź podłączony AVR, żółty klawisz. Oczywiście uprzednio, jak pierwszy raz zaczynacie używać tego programu i w ogóle programatora i procesora, wejdźcie w zakładkę ustawienia. Jeśli macie tutaj taką ramkę pokazuj konsolę AVR Dude zaznaczone, macie, że nigdy nie pokazuj, to przełączcie sobie tutaj tego ptaszka na opcję gdy wystąpił błąd, tak? Potem przechodzimy do programatora, klikamy sprawdź podłączony AVR i spójrzcie, pojawił się komunikat z AVR Dude w tej czarnej konsoli. W razie czego jak coś Wam się dzieje nie tak, to przysyłajcie właśnie ten komunikat z tej konsoli, bo niektórzy jak mają wyłączoną, pokażę, wyłączone pokazywanie się tej konsoli, klikają sprawdź podłączony AVR i się pokazuje błąd AVR Dude. Ja się pytam później w mailu czy gdzieś tam na forum, słuchaj, jaki masz błąd? Nie wiem jaki błąd. Jest błąd AVR Dude. Pomimo to, że przecież podkreślam jeszcze raz, słuchajcie, można wejść sobie na stronę atnel.pl i ja tutaj nie będę może powtarzał całego poradnika, ale jak sobie wejdziemy w oprogramowanie i wejdziemy sobie tutaj w MKAVR Calculator, to proszę bardzo, tu jest opisany cały program MKAVR Calculator, a nawet z moim filmikiem, słuchajcie, w którym po kolei mówię i opowiadam o wszystkich opcjach, jak w tym programie sobie działać, proszę bardzo. Nawet to... O. Może wchodził w szczegóły. Słyszycie mnie nawet. Bo to nie jest tematem I to, dobra, zatrzymuję, nie będzie prezentacji w prezentacji, dlatego polecam zacząć w ogóle od przeczytania tego i obejrzenia najpierw tego filmiku. Jak już to zrobicie, to dopiero później możecie, słuchajcie, przystąpić jeszcze raz do uruchomienia tego programu. Jeśli macie program, znaczy mikrokontroler Atmega 8, to ten program będzie działał w wersji free, darmowej Wam, w pełni z tym procesorem i nie musicie się obawiać. W związku z tym zobaczcie, podłączam teraz z kolei, mówiłem Wam o tym błędzie. Sprawdź podłączony AVR. Oczywiście włączymy sobie konsolę jeszcze raz. Sprawdź podłączony AVR. I teraz spójrzcie. Jeśli macie taki komunikat, VID i PID, że jest tam niewidoczny, to oznacza tylko i wyłącznie jedno, bo ja Wam pokażę kilka komunikatów, które się mogą pojawić o błędach z tego programu AVR Dude z MKAVR Calculatora i one naprawdę mają ograniczoną liczbę przyczyn, bo naprawdę ciężko mi podpowiadać ludziom, którzy wchodzą na forum, mówią tak, słuchajcie, wszystkie połączenia sprawdziłem, są na 100% dobre, sterowniki mam zainstalowane dobrze, programator mam zrobiony, bo załóżmy ktoś sam sobie robił programator, czy też może kupił, programator mam sprawny i nie działa mi, co to może być? No słuchajcie, pokazuję Wam wszystko po kolei. Jeśli mielibyście wszystko dobrze podłączone, wszystko sprawne, to musiałoby działać, więc nie ma czary mary. Jeśli na przykład macie taki komunikat jak tutaj, to oznacza tylko jedno. Albo programator sobie dynda i jest niepodłączony, jak widzicie. Może być też tak, że jeśli jest błąd na przykład, bo tworzycie sobie taki sami płytkę programatora, i coś Wam nie wyjdzie, podłączycie źle przewody D+ i D- od USB do procesora, gdzieś zrobicie jakiś błąd, źle ustawicie fuse bity w tym procesorze, w programatorze USB-SP, to on na przykład nie zgłosi się w Windowsie, sterowniki się nie zainstalują, a przy okazji Wam pokażę szybciutko też od razu na moim blogu, słuchajcie, przechodzimy szybciutko na bloga. Jak chcecie zainstalować sterowniki do USB-SP, czy to tego zakupionego u nas, czy tego, który sami zrobicie, podkreślam, jak będziecie chcieli sami sobie zrobić USB-SP, to zwróćcie się do mnie, ja również chętnie pomogę i podpowiem Wam, jak go sobie zrobić. To nie chodzi o to, że ja chcę na siłę komuś sprzedawać, naprawdę tym osobom, które cenią sobie czas i powiedzmy wolą wydać te pieniążki, ten nasz programator może nie kosztuje 20-30 zł, ale powiedzmy więcej, za to ma
w zestawie od razu dobry program AVR Kalkulator, pełną wersję, a przy okazji mówię, ta cena nie wynika z tego, że my chcemy na tym, czy ja chcę nie wiadomo na tym ile zarobić, słuchajcie, krocie, tylko że produkuję to w niewielkich seriach, tak naprawdę. Ja nie jestem tutaj, ja się nie czuję potentatem i nie będę konkurował z innymi firmami, dlatego też koszty takiej płytki, tych elementów są naprawdę, mi wychodzą nieco większe, ale i tak sporo ludzi już kupiło i naprawdę cieszy się. Ja nikogo nie zostawię z takim programatorem po zakupie, żeby mu nie działało. A jeśli komuś nie będzie działał taki programator, to słuchajcie, u nas można go zwrócić bez podawania żadnych przyczyn, a my zwrócimy wszystkie pieniążki. To naprawdę nie jest reklama, mówię jak jest i już. I teraz zobaczcie, wejdę sobie tutaj na blog, czy zapraszam Ciebie, żebyś wszedł i tu macie taki temat z prawej strony, w kąciku jak wystartować. Wszystko o USB, ASP, Win, Vista. A oczywiście tutaj jest mowa o driverach, jak zainstalować i tu znowu jest mój filmik, jeden z pierwszych poradników, już go nie będę włączał w tej chwili. Tu również można pobrać drivery do tegoż programatora, ale czy można tylko to znaleźć na blogu? Nie, można wejść na stronę Atnel, na którą naprawdę też zapraszam zawsze. Wchodzimy sobie tym razem w dział elektronika i tutaj również macie, słuchajcie, coś takiego jak programator ATB USB ASP. I proszę bardzo, tutaj również jest cały opis, jest również filmik, jest PDF z pięknym opisem, są sterowniki do pobrania, ten sam filmik co na blogu, od razu podpowiedzi jak podłączyć. Naprawdę zapewniamy pełne wsparcie techniczne dla każdego. Nie ma tak, że ktoś u nas kupi programator, to potem sobie, tak jak mówię, kupi to na serwisie aukcyjnym, a potem tam się nie może dodzwonić, nikt mu nie chce podpowiedzieć i w efekcie końcowym ktoś się zwraca do mnie. Ja tylko z uwagi na to, że tych maili i tych próśb o pomoc po zakupie innego programatora dostaję tyle, że już naprawdę głowa boli, ja już coraz mniej mam czasu, żeby pomagać Wam, dlatego postanowiłem właśnie, mówię, zrobię taki programator i słuchajcie, jak chcecie naprawdę kupić, to wydajcie te parę złotych więcej, bo są firmy naprawdę na serwisach aukcyjnych, które ścigają się z cenami, taki programator można kupić już za 20 zł nawet, a niedługo pewnie, jak znam życie, to będzie można go kupić za 5 zł, tylko że pewnie będzie w nim połowa rzeczy działała, a połowa nie, ale to już inna sprawa. Dobra, wracamy szybciutko do tematu, czyli jeszcze raz zamykam konsolę i tym razem podłączam zasilanie do programatora, słuchajcie, ale jeszcze nie jest podłączone, widzicie, z worka nie zapięta, jeszcze nie jest podłączone, dioda się nie pali, jeszcze nie jest podłączone zasilanie do układu. I znowu zrobię sprawdź podłączony AVR, żeby Wam pokazywać też sytuacje, z jakimi się Wy spotykacie, bo często zapomnicie podłączyć zasilania, czy też nie ma prawidłowego zasilania. Spójrzcie, tym razem już nie mam komunikatu, że brak VID, PID. Teraz jest taki typowy drugi komunikat, najczęstszy w AVR Dude pokazywany. Ja to w nim zawsze pamiętam, mi się rzuca w oczy to RC-1. Jeśli tylko w takim komunikacie widzicie to RC równa się -1, to zapamiętajcie sobie raz na zawsze. Co może być powodem takiego komunikatu? Niestety kilka drobnych rzeczy. Po pierwsze, brak połączeń prawidłowych pomiędzy programatorem, tak, bo programator już jest widoczny w tej chwili w systemie Windows, sterowniki są prawidłowo zainstalowane i tak dalej. Czyli mogą być błędne połączenia pomiędzy programatorem, słuchajcie, na tych kabelkach, gdzieś tam może być jakiś na przykład zimny lód, coś nie styka, jakieś, nie wiem, zwarcie może dwóch sygnałów i tak dalej. To jest jeden z powodów. Drugi powód takiego komunikatu może być taki, że właśnie brak zasilania procesora. Widzicie, że ja tego zasilania nie doprowadziłem. Niektórzy próbują sobie jakiś zewnętrzny zasilacz podłączyć, zaraz pokażę, że tak też można robić, a szczególnie z naszym programatorem i to będzie bezpieczne, ponieważ jest on, jak mówię, buforowany układem 74 LVC 125. Nie wiem, czy będzie widoczny, jeszcze raz go spróbuję pokazać. O, tutaj 74 LVC 125, to jest ten układ. Tak więc drugi punkt, tak powtórzę się, brak zasilania. Rzeczywiście u nas w tej chwili jest brak zasilania. Inny powód takiego komunikatu może być taki, że domyślnie procesory są taktowane, słuchajcie, częstotliwością 1 MHz z wewnętrznego oscylatora, fabryczne. Naszemu programowi MKVR Kalkulator to wprawdzie nie przeszkadza i on by go wykrył automatycznie, niemniej jednak jeśli nie macie naszego programatora, jeśli nie macie programu MKVR Kalkulator, tylko korzystacie z jakichś innych programów, to one nie mają takich dodatkowych fajnych feature'ów i spotkacie się z tym, że w ogóle rzadko który program ma coś takiego jak sprawdź podłączony AVR. Rzadko który program to ma.
a nieraz jak mają, to źle działają. Ja naprawdę sobie pisałem ten program czysto hobbystycznie na początku, później się okazało, że jest to dla mnie bardzo fajne narzędzie, a później się jeszcze okazało, że dla wielu innych ludzi bardzo też fajne narzędzie, szczególnie przez zakładkę FUSy uproszczone, ale o tym za chwilę. Dobra, trzeci powód takiego komunikatu to jest to, że na przykład już wcześniej gdzieś albo ty przeprogramowałeś procesor, albo kolega ci przeprogramował na przykład na zewnętrzny kwarc, który na przykład wcześniej był gdzieś wpięty w nóżki XTAL1, XTAL2, a teraz został wyjęty i nie może programator nawiązać komunikacji. I w zasadzie na tym kończy się liczba błędów, liczba przyczyn takiego komunikatu, więc jeśli widzicie taki komunikat, to nie ma, że boli. Słuchajcie, wróćcie i sprawdzajcie połączenia, sprawdzajcie zasilanie. Jak chcecie, to na początku nie męczcie się z zasilaniem z zewnątrz, bo ludzie biorą, podłączają nieraz sobie, słuchajcie, ktoś przez 3, nie wiem, strony na forum opisuje swoją walkę z programatorem i tak dalej, a na końcu się okazuje, że co? A zastosowałem, słuchajcie, jakąś starą ładowarkę od Nokii i ona podawała mi napięcie, jak się okazało, bo ktoś wpadł na pomysł dopiero na końcu tej całej przygody, żeby sobie miernik sprawić i ona podawała napięcie zamiast 5 V, to nie wiem, tam 3 V i coś nie działało. Słuchajcie, no miernik podstawa, jak widzicie, i te pomiary to robimy przed, a nie po złożeniu takiego układu, tak? Więc zasilanie naprawdę, jeśli zewnętrzne, zaraz o nim porozmawiamy, to już musi być zapewnione dobre na jakimś stabilizatorze albo na przetwornicy, o tym za chwilę. Czyli mamy, słuchajcie, podajemy teraz zasilanie, spójrzcie, przełączam zworkę, tą zieloną, pokażę to może tutaj, zapali nam się jednocześnie ta zielona dioda, specjalnie zbliżę, żeby ją było widać i poleci sobie zasilanie już do układu. Widzicie? Dotykam zworkę, zapala się ta zielona dioda. Jest. W tym momencie mamy zasilony już procesor Atmega 8. Nie będę tego miernikiem wam pokazywał, musicie mi uwierzyć na słowo. W tym momencie zamykam tą konsolę czarną i jeszcze raz klikam sprawdź podłączony AVR. I proszę bardzo, sukces. Okazało się, że program odczytał procesor, patrzcie, nie ma jeszcze pinu reset podciągniętego rezystorem 10 kg do zasilania, co polecam gorąco robić później, jak tylko będziecie rozbudowywali układ, żeby później nie było tak, że jak ktoś dotyka paluchem, to się mu resetuje. Polecam również oczywiście stosować kondensatory filtrujące 100 nanofaradów, ale to za chwilkę jeszcze sobie pokażemy, jak to wtykać, nawet na płytce stykowej, bo bez tych kondensatorów bywają różne cuda dziwne się dzieją z procesorami. Ale jak widzicie, proszę bardzo, po raz kolejny kliknę sprawdź podłączony AVR, działa. Jednocześnie zaletą ogromną naszego programu MK AVR Calculator jest to, słuchajcie, że procesor fabrycznie jest taktowany 1 MHz. Program MK AVR Calculator wykrywa ten fakt i automatycznie ustawia sobie, bo tu jest opcja tak zwanej programowej zworki Slow SCK. Natomiast ty możesz mieć albo zrobiony własnej roboty programator USB-ASP, albo kupiony USB-ASP i wtedy niestety, jeśli nie będziesz posługiwał się naszym programem MK AVR Calculator, to musisz szukać zworki. U nas to jest tylko miejsce na tą zworkę, mniej więcej w tym miejscu, słuchajcie, gdzie pod pensetą. Ale jest tylko miejsce na zworkę. Nawet tej zworki nie wyprowadziłem. Na Slow SCK. Ty musisz, jak masz inny programator, to sobie poszukać i zapiąć zworkę Slow SCK, żeby spowolnić, słuchaj, taktowanie ISP na magistrali i dopiero wtedy w jakimś innym programie sobie odczytasz. Natomiast tu, słuchajcie, MK AVR Calculator sobie sam spowolnił, bo normalnie można działać bez tego Slow SCK. Ale on tu wykrył. Teraz zobaczcie. Przestawię sobie, wchodzę w zakładkę FUSy uproszczone. Ona jest przygotowana wcale nie tylko dla początkujących, ale też dla takich rutyniarzy jak ja, bo ja się też często myliłem i przez to na przykład ustawiłem sobie taktowanie procesora na przykład na zewnętrzny generator TTL i niektórzy, o Boże, zablokowałem sobie procesor. Nie zablokowałem, to łatwo w sumie odblokować i bez żadnych tam programatorów równoległych ani nie wiadomo jakich innych układów, ale dzięki tej zakładce FUSy uproszczone naprawdę praca z procesorami, z przestawianiem na szybko taktowania jest naprawdę niesamowicie wygodna. Więc spójrzcie, co się teraz stanie. Przestawię taktowanie na 8 MHz, przejdę do zakładki programator AVR, kliknę sobie w ramce operacja AVR zapis, natomiast w ramce rodzaj pamięci wybiorę FUSBity, bo FUSBity to tak naprawdę jest pewien rodzaj pamięci w procesorze i chcemy je teraz zaprogramować tak, żeby, tu widzicie na górze wartości heksadecymalne tych FUSBitów, żeby on działał na 8 MHz. Zatem można sobie włączyć weryfikację, w niektórych procesorach ona trochę nie przechodzi, więc może być wyłączona i zobaczcie, teraz zrobię wykonaj. Procesor się zaprogramował, nie wyskoczył komunikat o błędzie, czyli jest w tej chwili 8 MHz. Potwierdzę to sobie, zrobię sprawdź podłączony AVR, który najpierw wczyta domyślne wartości, patrzcie, E1, a po chwili wczyta z procesora E4. W tym momencie zauważcie też, co się stało. Program MK AVR Calculator wykrył, że procesor nie jest już taktowany
1 MHz, w związku z tym sobie wyłączył programową zworkę Slow SCK. Wiecie, jakie to jest wygodne? Naprawdę, to jest niesamowicie wygodna opcja i polecam taki komplet, szczególnie wtedy programatorka USB ASP i tego programu, bo naprawdę, ja Wam gwarantuję, ja takiego czegoś używam na co dzień, takich programatorków, bardzo często je wożę ze sobą, są małe, poręczne, z takim kabelkiem USB gdzieś dobranym od jakiegoś urządzenia, bardzo łatwo je podłączyć, może być wtedy dłuższy kabelek dzięki temu USB i bardzo łatwo się tym przyjemnie posługiwać, więc jak widzicie, patrzcie, po raz pierwszy na tak prostej płytce stykowej mamy uruchomiony procesor Atmega 8, ale spróbujmy sobie szybciutko podłączyć drugi procesor.